Będzie out of bounds secret. Co to znaczy out of bounds? To znaczy wychodzenie poza teren gry rzeczywisty, wchodzenie pod tekstury, wchodzenie nad tekstury i tak dalej, żeby zobaczyć, gdzie jest co poukrywane. Mówiłem jakiś czas temu, że będziemy sobie patrzeć na takie rzeczy. I to jest kanał Szesez, on od chuja ma tych filmów, on generalnie się tym mocno w różnych grach się tym bawi, nie tylko w grach soulsowych. Na pewno ma z każdego Souls-like'a, jaki istnieje. Ten Soulsborna, jaki istnieje, ma filmy, ale tego jest od chuja, więc jeśli interesuje jakaś was inna gra, proszę, 10 miesięcy temu było DS2, to możecie poszukać, może coś znajdziecie, a dzisiaj wejdziemy w Elden Ringa. Poza mapę i zobaczymy, co znajdziemy. So Elden Ring is a fantastic game. I've been playing a ton of it. And while I've been playing it, I also been looking out of bounds, trying to find things that the players can't normally see. Now, I'm only covering areas of the game that don't spoil my playthrough of the game, so you're not going to see ending spoilers or anything like that. And I also want to thank Franz Boama for making this camera. You can get a link to his Patreon in the video description down below. And with that said, let's see all the interesting stuff that I found here. So although this isn't great for the content of my show, I'm wicked impressed. Drugi zobaczymy kiedy indziej. If I take the camera underneath the environment and stuff like that, you don't typically see a lot of things just hidden out of bounds or a lot of junk left over by the developers. Sometimes I get pretty impressed by the fact that you'll be in a small cave and just above that is still the entire environment loaded in. That isn't always the case in this game, but I'm used to even smaller caves in open world video games to load in any... Jestem ciekaw, jak to wpływa na stabilność gry, że patrzcie, skoro on jest na samym początku praktycznie, w cave'ie, wychodzi z niego mapą, czy tym, kamerą, a i tak wszystko na górze jest zrenderowane, to brzmi jak troszeczkę marnowanie twojego komputera, nie? Chyba, tak strzelam. Zakładam, że jest jakimś za tym zamysł, ale nie wiem. That isn't always the case in this game, but I'm used to even smaller caves in open world video games to load in any interior shots. But that's still not to say I haven't found anything. Lots of stuff inside of models and out of bounds, but one of the greatest things about covering Elden Ring on Boundary Break, a lot of the larger bosses move around sporadically and you don't get a chance to really appreciate the details of these models. And I'll tell you, they put in a ton of work into them. It's shocking that they don't in some way allow you to stop and smell the roses here. Like the Godskin Noble, at a glance, you might assume that he's just wearing cloth garb, but if you look really closely, his outfit is literally God's skin. No to już wszyscy widzieli, nie? Being a large belly with a sagging chest, his hood being a pair of ears and eyeballs, and his tabard being a collection of faces. And if we cause to po wyjściu DLC-ka było masa, praktycznie każdy boss po prostu był spauzowany w animacji i było przyglądanie się jemu. To jest ciekawe. Invisibility here, you can even see that he has a massive belt. Aż takie there's just creatures that are way too small to stop and notice. And by taking the camera up to them, we could stop to appreciate some of the finer features on their face. For example, I thought that there was always an underbite here, but it's actually just flaps of skin around the mouth, but they do have fangs. And also with a lot of enemies, there is a little hint of an Erdtree on their armor or whatever else. Here's a great example of one on a staff, but even more surprising on this sentinel, if you look at his helmet up close, you can see he has a literal tree on top of his head. It's not even an ornament, it's straight up a tree. Or with this mini boss here, if we take a close look at the ears and underneath the chin, there's ornate jewelry decorated on this model, which in my normal playthrough... Nie widziałem nigdy, żeby on miał kolczyki w uchu. Tak wydaje mi się, że widziałem te tutaj na jego, nie wiem, sierści. Czy to są włosy, czy sierści, nie wiem. Ale tych kolczyków w uchu to nie widziałem. Ornate jewelry decorated on this model, which in my normal playthrough I was never able to notice because these enemies in particular zip around the map like crazy. And now we're going to take a look inside of some of these models. But before we get to that, let's talk about HelloFresh. Time is valuable, especially for those that are in adulthood. And HelloFresh is great because you don't have to go through all the aisles to find these nuanced ingredients for amazing dishes. Instead, it's all included. Wiecie, co jeszcze można robić, zamiast gotować jakieś skomplikowane żarcie? Ugotować woreczek ryżu i usmażyć kotleta. Z głowy. List, tak, list. And they can tailor the meals to your specifications, like if you're a vegetarian, or if you're cooking for a family, or if you're looking for a diet option. No to jest śmieszna w ogóle opcja, nie? Że teoretycznie nie dostarczasz jedzenia zrobionego, nie jesteś barem na przykład. Nie dostarczasz też zakupów, nie dosłownie, tylko dostarczasz rzeczy konkretnie do jednej potrawy, żeby sobie ktoś ją ugotował na miejscu. Dla mnie to jest bezsensowne, ale to ja. Ja bym tego nie kupił ni chuja. HelloFresh is a sponsor because I used them as a general consumer before. Loved their service, and I will always
bring on companies with a product that I believe in. Ale jestem leniwy, jeśli chodzi o logowanie, gotowanie. A takie szparagi to bym mu jebał. Now, I'm not able to look inside of every character model for this game because whenever you're out on the field and battling and stuff like that, there's a fadeaway technique that's used. But a lot of NPCs I was able to look into without any issues whatsoever. And I do need to make it clear before I show off all these characters that I look in every character model. There is no discrimination about that. And then there's Jaren here. This character, before you fight General Radahn, you would assume that this is his actual face, but taking the camera inside of his hood can show you that it's in fact a helmet, and that beyond the helmet to jest tylko maska. To chyba gdzieś widziałem kiedyś. And then there's Fia, which is the deathbed companion. Now, much to the disappointment of some people in my audience, I'm not going to give you a graphic look, but she is basically the only character model in this game that has 2 layers of clothing, as well as a layer to this model with no clothing at all. And in fact, apparently, if you were able to kill this character model, the undergarment is something your character can collect and wear. Nie wiem, że tu nie wchodzimy w jakieś dziwne miejsca. Ma sens, kupuję czasami paczkę sera czy sos, to mi spleśnieje szybciej niż to zjem. No teoretycznie tak, no jak nie zjesz wszystkiego naraz, nie? Ale to mi by się nie chciało. Siemano, Soturos. Bear. Now what's really interesting about Bear is that his forehead is fully modeled underneath the mask, and if you take the camera through it, you can see there's a marking that you would never be able to see otherwise. Widziałem to kiedyś czy nie? Corin, and if you take the camera through his blindfold, you can see that he has blue eyes. And also there's this boss fight with Renala. And one of the things that I thought was really interesting is that she has a whole bunch of minions basically. And when you're in the middle of a fight, you don't really stop to see where exactly they're coming from to revive. But now that I had all the time in the world to just kind of stop and smell the roses here, I noticed that they were coming out of these cradles, and I was kind of curious what that looked like inside the cradle. So you can see the exact moment in which they spawn. Ja nie zauważyłem nigdy, skąd one przychodzą. One po prostu zawsze nagle się pojawiały na ziemi, nie? Na tej walce jestem na tyle sfokusowany na tym, żeby po prostu cały czas szukać tej jednej, która świeci, że nigdy nie zwróciłem uwagi, skąd one spadają i w ogóle jak się pojawia ich więcej nagle. And what that animation looks like while they're crawling out. Ciekawe. And then these annoying enemies, well, as much as I don't like ever engaging with these things ever, I wanted to see what happens when the character gets sucked into the body of this thing. And as it turns out, it's a little difficult to see, and I apologize for that. Hopefully, if I ever do a part 2 of this, we can have some heroic modder remove the transparency effect. But if you look very closely, you can see that all that's in there are the limbs that grabbed you in the first place. Your character model disappears. And then for these magicians, you can see for whatever reason, there's a whole bunch of jewels in the neck of them. Not typical. Like, for example, the pumpkin head has nothing. It's just like a stub for a neck, but there's nothing in the... Wiecie, czemu mi się wydaje, że tu jest akurat, ma kryształy w sobie? Bo każdy z tych NPC-ów ma po prostu maskę na sobie. Te maski, wszystkie te korony, te Railukari, one są wszystkie z jakimiś bonusami, zazwyczaj do magii, nie? Więc zakładam, że po prostu to jest model postaci, który jakoś musieli zakończyć. Mogli teoretycznie po prostu zwykłym czarnym, kolorem to pokolorować, ale stwierdzili, ej, zrobimy kryształki. A na głowie jest po prostu nałożona ta maska i tyle. Czapka. Typical, like for example, the pumpkin head has nothing. It's just like a stub for a neck, but there's nothing in the interior of the helmet. But yeah, these guys, for whatever reason, have a whole bunch of crystals stemming from the base of their neck. And then Ronnie the Witch. This is one of the first things I noticed without a special camera. All of her limbs are held together with rope. And if you take the camera inside the model, there's parts of her arms that can't be seen by the player that continue this trend. And I thought that the fire effects in this game looked so great. So what I decided to do was I froze the game footage in a mid-animation of a fire trap. And I decided to look at it from another angle. And when you hit the angle just right, you can kind of see how this effect is pulled off. It's just a series of textures, some of which have a very deliberate angle towards the player. And it's kind of fun to see when you move the camera here, the effect sort of turns on itself. To jest ciekawy, ten efekt trójwymiarowości, który jest nadawany temu ogniowi, nie? To jest typowa taka zagrywka graficzna po prostu, żeby to, pod jakim ty kątem jako twoja postać stoisz, patrząc na ogień, żeby te i jakieś tam tekstury, które są całkowicie płaskie, lecące do ciebie w ilości x, y, z, nie wiem, 7, 18 na przykład, żeby one idąc razem, pod kątem, pod takim, jakim je widzisz, żebyś ty je widział jako coś, co jest rzeczywiście trójwymiarowe.
Cudowna technika. Just pulled off. It's just a series of textures, some of which have a very deliberate angle towards the player. And it's kind of fun to see when you move the camera here, the effect sort of turns on itself. But anyways, with all that said, let's do a zoom out of another area since this game is so incredibly massive. Te kadry z daleka cudownie w Elden Ringu wyglądają. I to jest, jak dla mnie, przewaga Elden Ringa nad innymi Soulsami. Jeden z niewielu przewag, jakie są, że nie ma aż takich ładnych widoczków. Wydaje mi się, że w żadnym Soulsie. Wiadomo, że parę tam w niektórych Soulsach byłoby lokacji, które rzeczywiście są ładne, jak dla mnie na przykład w DS2. Ten smoczy szczyt, tam gdzie się idzie do Ancient Dragona, jest świetny, jak z daleka go widzisz. Jak te smoki wszystkie latają, jest świetne. Nie wiem, w DS3 masz chociażby widok na całe Boreal, jak to się nazywa? Na Irytyl of the Boreal Valley. Też jest piękny widoczek, ale w Elden Ringu jakoś to inaczej działa przez to, że to jest ten świat otwarty. I mimo tego, że zawsze się mówiło, że w Soulsach każde miejsce, jakie widzisz, możesz tam dojść. W jakiś sposób kiedyś tam w końcu dojdziesz, jak dobrze poszukasz, nie? Ale w Elden Ringu to jest jeszcze większa skala i tutaj te wszystkie monumenty, ogromne ściany i budynki wyglądają jeszcze lepiej. Alright, let's start talking about environments. The first thing I want to talk about is this Coliseum here. I was really surprised after playing through the game personally in my own time that this giant jar that's in the way doesn't ever let you through to this Coliseum. Instead you fight... Ten film był zrobiony zanim Kolosea w ogóle były odpalone. To było zaraz po premierze. Marzec 22. 3 of his minions, and then he gives you a little prize for killing all 3 minions, but he never lets you into the Coliseum, which makes this the last piece of footage that I caught for this episode, because it wasn't until last night of this recording that I realized that inside this Coliseum that seems to never get used, there was a lot of interior environment. As you already saw as I'm explaining everything here, Ale to jest ciekawe, że to jest to samo Koloseum, które rzeczywiście jest w grze później, nie? To jest dosłownie to samo Koloseum, które jest w grze. Już wtedy to było odkryte, bo wystarczyło wejść po prostu w ścianę. Jeszcze raz to zobaczmy. Instead you fight 3 of his minions, and then he gives you a little prize for Tu mamy ten pokoik, gdzie mamy właśnie do wyboru chyba jakieś różne opcje PvP-owe, nie? Never lets you into the Coliseum, which makes this the last piece of footage that I caught for this episode, because it wasn't until last night of this recording that I realized that inside this Coliseum that seems to never get used, there was a lot of interior I tu jest environment. rzeczywista As you arena. already saw as I'm explaining everything here, we just passed through a hallway that the player never gets to see, and then when you get to the outside of that hallway, there's an open Coliseum. Now, there are 2 lifts that this Coliseum has. There's one on the left, and then there's one all the way to the right. And going inside of those lifts will show you that there is nothing down below, which indicates that this is either incomplete or we can't get the full model to load in. And we're looking at a... Już wtedy ludzie wiedzieli, to było chwilę po premierze dosłownie, już wtedy ludzie wiedzieli, że oho, będzie PvP patch. Będzie PvP patch na pewno, nie? Tak jak było w DLC-ku do DS1, było w DLC-ku do DS3, PvP dodane osobno, tak samo zrobili to w Eldenie. Nie wiem, jak to w DS2 wyglądało, szczerze mówiąc, bo wiem, że w DS2 też jest PvP osobne, ale no, nie wiem, czy mocno wykorzystywane. Ale w DS1 i DS3 na pewno było po prostu w DLC-kach dodawane PvP areny osobno. A slightly reduced level of detail. Also, in the center of the Coliseum, there seems to be some sort of platform or altar, and what this was all used for, we may never know. I'm sure there's going to be DLC, though. Just the fact that there's darmowe lifts there DLC indicates to me that at some point we're going to get additional content, and those lifts are going to go to what the actual content is. Also, if you weren't paying attention, I gave you a little bonus there on the way in. It was the inside of the giant jar. You can see exactly what's going on in there. This is a viewer request. As always, you can give me suggestions for future episodes, as well as giving me suggestions for episodes I'm working on. But anyways, one of the most popular requests was to do a zoom out of the subterranean shunning grounds. Players often feel completely turned around because the environments seem to be identical to one another as you're storming through it, leaving a sense to the player. Ten dungeon. Czasem się zdarza, że mam jakiś run, w którym potrzebuję wejść w dungeony, które się właśnie zapętlają. Są chyba ze 3 takie bardzo podobne, nie? Są ze 3 takie bardzo podobne dungeony, które się w jakiś sposób zapętlają. Jeden po prostu schodzisz coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej i tak nagle masz takie, kurwa, chyba jestem w pętli. Chyba się znowu cofnąłem w jakiś sposób, ale nie, to schodzisz niżej. Są te dziwne dungeony, gdzie się teleportujesz skrzynkami, one też są jakoś poziomami popchane i tak dalej. I jeśli dany run potrzebuje itemu z takiego dungeona, to ja już wiem, że okej, spędzimy tu prawdopodobnie godzinę, kurwa, bo ja mimo tego, że zrobiłem je parę razy co najmniej już podczas tych wszystkich runów,
to i tak nigdy nie pamiętam, jakie jest rzeczywiste rozwiązanie tych wszystkich problemów. Będzie PvP patch, dokładnie tak. Nigdy nie byłem w Koloseum, zawsze się biłem przed windą do Railukari. Można i tak, można i tak. Znaczy, no bo tam przed windą do Railukari dalej jest Fight Club tak naprawdę, nie? Każde Soulsy mają po prostu swój Fight Club w danym konkretnym miejscu. W DS1 chyba w DLC-ku, nie? Tam przy wejściu, nie przy wejściu dosłownie zaraz za tym, za Arturiasem, tam się ludzie lubią napierdalać. W DS2 mamy ten most przed pierwszym demonem kuźni na samym początku. W DS3 mamy arenę zaraz po Pontyfiku. W Eldenie mamy Railukarię. Ludzie po prostu sami sobie wyznaczają te miejsca, które są nieoficjalnym miejscem dla ludzi, którzy się lubią napierdalać. Na PvP konkretne. Player that they're reusing the environment. Well, in one sense they are. They're copying and pasting certain aspects of the environment, but if you take the camera out, you can see that regardless of the fact that it looks similar, it's actually just a giant catacomb of rooms and hallways, and that the similarities are stacked on top of one another. Now we're going to take a zoom out of the round table. And much to my surprise, there's actually exterior modeling when you take the camera out of bounds. Now it's still in its own separate loading zone, but it seems it was built for the overworld map first, and then all the geometry was copy and pasted into a separate area. Even the forbidden... To możliwe, że było zrobione w taki sposób, no bo mamy teoretycznie kopię tego miejsca w Leyndell, nie? W stolicy. Chciałbym powiedzieć w świątyni, w stolicy. Więc może dlatego jest to powtórzone. Bardzo często deweloperzy, jak tworzą jakieś asety do gry, to żeby nie robić dwóch osobnych, które będą bardzo podobne, robią jeden i później wykorzystują go w inny sposób, żeby po prostu mniej zajmowało to miejsca. A jak wiemy, no FromSoft, jeśli chodzi o optymalizację wagi swoich gier, jest jednym z najlepszych na pewno deweloperów na świecie, który szanuje nasze dyski rzeczywiście. Ich gry nie zajmują 100-200 giga, tylko dużo mniej. Czekaj, ile teraz mi Elden Ring z DLC-kiem zajmuje? Aż zobaczę. Jest napisane ile Steam Cloudzie zajmuje, ale kurwa nie widzę ogólnie. 67 giga. 67 giga na PC-cie zajmuje. To jest kurewsko mało, jak na grę tego rozmiaru. Into a separate area. Even the forbidden door that the player never gets to open still has a bit of its outdoor modeling remaining, including boxes and barrels. Welcome home, however, walking Dziękuję Attention za followa, siemanko. you if an area loaded in. Instead, you're just going to keep falling indefinitely into the void. And I know there was a lot of interest in seeing the Erd Tree from different angles as well. Well, I can tell you that the Erd Tree is freaking massive, like super huge. So I know there's no illusionary perspective as far as that goes, but taking the camera all the way to the top of the Erd Tree can show you where the center portion ends, as well as show you a couple of non-yellow branches. Yeah, there's just some normal looking branches up here, which is pretty bizarre. And then occasionally on the overworld map you'll see some... Jeśli chodzi o to drzewo, nie? Widzieliśmy jakąś chyba taką teorię na temat tego, że ta złota powłoka wokół drzewa, tego głównego drzewa, może być pasożytem tak naprawdę na prawdziwym drzewie, które tam jest. Więc może dlatego na górze są jeszcze jakieś gałęzie, które się uchowały, które rzeczywiście jeszcze walczą, żeby nie zostać pochłoniętym przez ten pasożyt. I'll show you a couple of non-yellow branches. Yeah, there's just some normal looking branches up here, which is pretty bizarre. And then occasionally on the overworld map you'll see some half-sunken ships off in the distance. This one's to the east of Radahn's battleground. And taking the camera up close can show you that the sails of the ship have a wooden texture to them, which is honestly kind of hilarious. But more surprising than that is that taking the camera underneath the water level can show you that at the very least this one ship is fully modeled. Also, it should come as no surprise that when you're in certain parts of a map, other portions don't fully load in to save on resources. Well, standing outside of the boss room and taking the camera all the way to the back where you would exit the boss room can show you that the back ends of some of these buildings are completely untextured. Now granted, when you get back there, those walls will load in. It's just fascinating to see that there's a stand-in where I'd expect there to be none at all. And I found this to be really unusual. Like I said earlier, Elden Ring is normally a very tight-ridden ship. Not a lot of assets tucked away, but taking the camera underneath this room here with the coffins can show you an unused elevator or well type space. To jest to, co mówiłem o asetach, które już istnieją, ale oni je w inny sposób wykorzystują, nie?
Then later in the game, you find this underground area, and you take an elevator shaft all the way down in order to get here. And I was curious as to what happens when you take the elevator back up. What does the game do to save on resources? Does it just immediately unload To jest everything? dobre pytanie. Well, surprisingly, not Grzyby i everything just pasożyty, o tym jest unloads. Elden, It gets tak. clouded and fogged because of the biome of the above ground area, and a lot of the more sophisticated geometry just disappears. But a lot of the ground seems to stay behind, as well as some rubbles and bases for pillars. Wydaje mi się, że czasem te niektóre rzeczy, tak jak on mówił, że wjechał do góry, jego postać jest już na górze, ale na dole ciągle jakieś rzeczy zostały, podłoga i tak dalej. Być może właśnie też przez to, że to są te same tekstury, które są wykorzystywane gdzieś na górze, więc one nie muszą się ładować 2 razy z 2 różnych jakby plików. Tak wystarczy, że się załadują raz, a tu jest tylko po prostu postawiony jakiś tam podłoga, która jest oteksturowana tym samym, co jest gdzieś tam piętro wyżej w jakimś innym miejscu, nie? Stay behind, as well as some Dlatego może to rubbles and zostaje. bases for pillars. Also, this is Itemy very relevant zostają. for people that love Dark Souls all the way forward. How big can the fog gate get in Elden Ring? Well, here's one example for you. Spinning the camera over while you're in a boss fight can show you that the square for the fog gate has the potential to be utterly massive. So good luck glitching through that. I don't think you have a chance. Wiem, że na przykład jeśli chodzi o Fogwall przy wejściu do Morgota. Do Morgota czy do Horalu? Chyba do Morgota. Dało się kiedyś, nie wiem czy się dalej da, na pewno wiem, że tak robili no-hiterzy. Kiedyś, nie wiem czy dalej tak robią, że wskakiwali przed wejściem na arenę Morgota. Jest taki jakby, są te schodki i są te balustrady jakby przy schodkach. Stawałeś sobie na balustradzie, podskakiwałeś na murek, to był dość ciężki skok do wykonania i mogłeś sobie wskoczyć wokół po prostu tej ściany mgły, więc była taka akcja. Czekaj, znajdę to w ogóle na YouTubie? Pewnie tak. Elden Ring, Morgot, Gate Skip, tak wpiszę? Morgot Gate Skip? Morgot Skip, ale to jest z tym. Co on tu odpierdala? Ostrzem Maleni się wpierdolił. Nie, to nie jest to, co ja szukam. PewDiePie to robił, kurde, czekaj. PewDiePie, No Death, Elden Ring. On to na pewno robił, bo chyba u niego to widziałem pierwszy raz. The entire way there. He'll eventually teleport back to where he spawns. And then you'll just see the text saying before, so I'm always nervous. Czy on tego nie robił przed And then Morgotem? just leave right away. To mogło We'll być use przed Marcus' Horalu. circle that we got from the bald guy that I killed by accident. And if you use it Albo i nie. outside the boss room, you basically away because the second time you enter, he starts up further away. This is a little nicer way to To set it. to, czy to nie to? Nie to. Kurwa, on to robił, ale nie pamiętam w którym momencie filmu. Czy może pokazywał, że to robił, ale mu się nie udawało i... No anyway, kurde, czekaj, chociaż... O, pokażę mniej więcej o co chodzi. Jak jest tutaj ta balustrada, kurwa, nie widzicie, bo jestem ja, ale po drugiej stronie jest podobna. Tylko, że po tej stronie wskakiwał. Wskakiwał się na to, później ten murek na to dalej i dało się przeskoczyć po prostu, żeby nie przechodzić przez całą ścianę mgły i całkowicie się boss w ogóle nie agrował. Mogłeś go zajebać w ogóle go nie agrując, ale to po prostu potrzebowało sporo dobrego timingu i dobrze klikania, więc jeśli tego nie zrobiłeś dobrze, no to mogłeś się wyjebać po prostu. Nie wiem, czy to działało też przed Godfreyem, na pewno kiedyś działało przed Morgotem. And then also occasionally you'll see tons and tons of birds up in the sky, and we're going to show you one of my favorite segments on the show, the low poly birds. The low poly birds in Stormvale Castle have a diamond-shaped tail, a pointed beak, and what seems to be 2 layers to its wings. Over for this One wyglądają jakby były takimi papierowymi samolocikami, co się robiło, kurde człowieku. Chciałem powiedzieć, że kiedyś, ja robiłem ostatnio samolot z papieru, więc nie mogę powiedzieć, że kiedyś, ale śmieszne. And what seems to be 2 layers to its wings. Over for this segment, I just wanted to show you the world's edge, essentially. I'm sure a lot of us are curious about what happens when you take the camera all the way past into the ocean, and eventually the water just simply stops, which is very neat. Ziemia jest And while I was płaska. doing that, I decided, hey, why don't we go take a look at some of the environments that are way off in the distance. And here's an example for you of Stormvale Castle at the lowest level of detail setting. Now there is low poly versions of Stormvale Castle that at least has some textures to it that resembles the stone bricks and everything else, but at this stage, it's some super low res brown texture that they just layered over everything. And I guess appropriately, here's a zoom out of Stormvale Castle, giving you a little bit of a look at how the area is loaded in when you're doing your boss fight against Margit. Bardzo ładnie to wygląda. To są monumentalne, ogromne są te budowle w Eldenie.
No wiadomo, że się nie wszystko doczytało, nie? Ale widoczki są ładne. Alright, and the last thing we're going to be talking about is cutscenes. Now, again, there isn't going to be cutscenes that are too far into the game because I'm not too far into the game, but here's a couple of things I thought looked kind of interesting, starting with this dedicated cutscene for a bridge being raised. I was really surprised by this. Not by what you're about to see, but more so about the fact that they made a dedicated cutscene for raising a bridge. So in the lower right-hand corner, you're seeing the vanilla footage, and what you're mostly seeing on top of the screen here is how that bridge looks being raised without any cutaways or anything like that. So you can kind of see that the bridge kind of shifts a little bit off its track when you see it from an angle you're not supposed to. It's honestly really great. You think for something as simple as animating a bridge being lifted up, you would just have an animation of that bridge lifting up and then you would just change the angles of it. But it seems that the bridge's animation serves the camera shots rather than the other way around. And then this one... W ogóle mega ciekawe jest to, że jeśli są filmiki robione rzeczywiście na silniku gry w grze, nie są prerenderowane, to że rzeczywiście można wyjść z kamery, która jest ustawiona przed deweloperów w filmówce i zobaczyć to z całkiem innej perspektywy. Mega to lubię, mega mi się to podoba. One was suggested to me by Lance McDonald. He has his own video out, by the way. I'll leave a link to his video about some unused beta content. I also got to get him on the show at some point. Anyways, it's one of the first cutscenes of the game, and at a certain point, Zobaczymy Melinę w lepszej... the protagonist's head gets crushed in. It's a little hard to see because this cutscene in particular uses a little bit of defocus, and there's just no way to disable that right now. But all the same, it is interesting that outside of the boundaries, your main character's head looks about as good as it's supposed to look after you lost that boss. Then people on my Twitch chat wanted me to look inside of a sarcophagus that's used as a warp, essentially, and see what happens during that cutscene. And the trick that's used here is that as soon as the coffin starts moving, that's when the game culls out or unloads the player model. Uff, zniknął. Płeć zmieniona. And I'm going to give you a zoom out here and tell you thanks. If you like Out of Bounds content, this channel is essentially dedicated to it, with only deviating occasionally for content that would be equally interesting to someone that would like Out of Bounds content. So basically what I'm saying is that you won't be disappointed if you follow future content. And of course, it's only a recommendation. I'm just more thankful that you watched this Zajebiste. video. So I'm going to keep Killer. playing more Elden Ring. That's why this took so long in the first place. I'm addicted. And good night. On ma jeszcze jeden film na pewno, Boundary Break z Elden Ringa, który wydał, z tego co pamiętam, około miesiąca później po tym filmie, więc zobaczymy sobie go któregoś innego razu, ale jak szukałem u niego na kanale jeszcze z DLC na przykład, niestety z DLC u niego nie ma. A chciałbym też z DLC-ka zobaczyć sobie jakieś Boundary Breaki, wychodzenie poza ściany, wchodzenie w jakieś modele dziwne i patrzenie na wszystko z zewnątrz, z daleka, ale to bym pewnie musiał kogoś innego poszukać. Czyli Wukong ukończony, tak, dzisiaj skończyliśmy Wukonga, chyba koło 1:00 w nocy, więc trochę ta końcówka trwała.